Witam Państwa i zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu, w którym prezentuję i testuję różne radiotelefony. Dzisiaj widoczny już tutaj radiotelefon Radiodity GS10B Pro, dostarczony dzięki uprzejmości firmie Radiodity. Link do tego sprzętu jest jak zwykle w opisie filmu. Jest to chyba pierwszy radiotelefon, który testuję, który posiada już zabudowaną opcję odbioru częstotliwości radiowych w zakresach fal długich, średnich i krótkich. Oczywiście na krótkich również SSB odbiera. Także tutaj troszeczkę inaczej to będziemy testowali. Na pewno będą dwie części filmu. W pierwszej, tej obecnej, będzie standardowo rozpakowanie, zapoznanie się, funkcja, obsługa, prezentacja oprogramowania CPS. Natomiast w drugiej części, myślę, że dosyć istotnej dla takiego sprzętu, będą takie testy radiowe łącznie z pomiarami, czyli to, co akurat dla mnie, jak i dla wielu osób jest dosyć ważne, bo wtedy wiemy, jakie naprawdę parametry ma ten radiotelefon, czy możemy go spokojnie używać, czy nie zakłóca pracy innym podczas nadawania. A więc zaczynajmy rozpakowanie tego urządzenia. Opakowanie troszkę przyszło uszkodzone w transporcie, także to nie dobrze świadczy o firmie, która dostarczała. Z boku mamy naklejkę Radiodity i podany model i częstotliwość pracy. No zawsze mamy podaną częstotliwość z pasma amatorskiego. Oczywiście urządzenie chodzi w troszeczkę też innych pasmach, ale o tym za chwilę, jak już będziemy testowali całość. No i zajrzyjmy do środka, co my tutaj mamy w pudełku. Tutaj, no ciekawostka, anteny, o tym za chwilę. Instrukcja, przewód do ładowania USB-C, USB standardowy, malutka ładowarka sieciowa 5V 1 A, czyli standardowa. Każda ładowarka, jaką mamy ze standardowym złączem USB, będzie nam pasowała. Zestaw mikrofonogłośnik, no i samo urządzenie. Dosyć mocno siedzi tutaj w tym pudełku. Udało się wyciągnąć. Jest radiotelefon. Oczywiście do niego akumulator, klips do paska standardowo i antena. No bez anteny urządzenie nie będzie nam funkcjonowało. I wróćmy jeszcze tak na chwilę do zawartości tej torebki. Tutaj mamy dwie anteny, tak zwane donat antena na dwa pasma. To jest na pasmo niskie od 500 kHz do 2000, czyli do 2 MHz, jak widać, i od 4 MHz do 24 MHz. O tych antenach jakieś testy i troszkę więcej może zrobię osobny film. Tutaj są po prostu w zestawie. Nie będę się rozwodził, że tak powiem, na ich temat, bo to wymaga troszeczkę innej prezentacji. Wracamy do urządzenia. Wyciągam antenę. Akumulator. Pojemność 2500 mAh. 7,4 V, czyli te wyższe napięcie, ale sam radiotelefon ma podobno 8 W mocy. To sprawdzimy w drugiej części filmu. No i naklejka. Amatorskie radio, model i częstotliwości pasma amatorskiego. Sobie na szybko złożymy, skręcimy i możemy urządzenie włączyć. No i oczywiście mamy prompt, jak to już standardowo bywa. Co oprócz tego w urządzeniu jest? Mamy złącze typowe, mikrofon głośnik i wcisnąłem monitor i od spodu złącze ładowania USB. Tutaj nie widzę, a nie, jest też z tyłu możliwość ładowania w ładowarce stacjonarnej, jakbyśmy taką chcieli. Możemy wtedy sobie wstawić to urządzonko i ładować. Co pierwsze rzuca się w oczy i w dłonie, no jest dosyć, powiedzmy, duże, może nie duże, natomiast dosyć tutaj grube. Tu jak widać ta jego głębokość jest dosyć duża. Tak całą dłoń nam zajmuje. Nie jest to taki malutki mini Baofeng czy tam Quansheng. To już jest kawałek radia.
Na górze, cóż, no pokrętło głośności i no tutaj coś takiego, co się trzyma mocno, no ale nie zachowuje się jak pokrętło, no i pewnie już niektórzy się domyślają. Jest to zaślepka, a pod zaślepką gniazdo SMA. W odróżnieniu od standardowego na antenę VHF, UHF, gdzie mamy tutaj końcówkę męską, w tym drugim jest końcówka żeńska. I tu podłączamy anteny na pasma długośrednie, krótkofalowe, tutaj antenę na VHF, UHF, także mamy osobne wejście, no bo jak wiemy, w tych pewnych urządzeniach przerabianych, no nie dało się korzystać z jednego wejścia na częstotliwościach niskich, no trzeba było też sobie samemu drugie dorobić, no i to jest normalne, że możemy korzystać z tych obu wejść i tak jakby możemy mieć nasłuch na oba te pasma. Samo urządzenie prezentuje się no, standardowo, powiedzmy, no już wiemy, że w dzisiejszych czasach większość urządzeń wygląda bardzo podobnie. Wyświetlacz LCD z podświetleniem, kolorowy, klawiatura bardzo mocno podświetlana. Tutaj tego pewnie nie będzie widać, ale ona bardzo mocno się świeci. Także tutaj na plus. Jest czytelna w każdych warunkach, można powiedzieć. Czy to jest pełne światło, czy pełna noc. Dokładnie tak samo widzimy tutaj wszystko na niej. No i wyświetlacz, na którym mamy podstawowe parametry pracy, czyli które VFO, czy tryb jest pamięci, czy VFO i pozostałe ikonki, które mówią nam o trybie, czyli wąski, szeroki, duża, średnia, mała moc i tak dalej, CTCSS, DCS. To już jest mniej więcej standard we wszystkich urządzeniach, więc tutaj dokładnie tego nie będę opisywał. Przejdźmy może szybciutko menu i zobaczymy, czy coś nas zaskoczy w nim. Menu 0 i po kolei squelch, krok, moc, oszczędzanie baterii, poziom VOX-u, tryb szeroki, wąski, długość podświetlenia, dual watch, czyli czy jeden, czy dwie częstotliwości słuchamy, beep, czyli czy nam bipa z klawiatury, timeout timer, czyli ile możemy nadawać bez wyłączenia, programowanie pamięci, kasowanie, CTCSS odbiorczy, DCS odbiorczy, nadawczy, DCS, nazwa kanału, TX-Tail, czy na końcu nadawania nadajemy jakieś dźwięki, zgłoszenie głosowe, język, blokowanie zamkniętego kanału, tryb skanowania, przypisanie funkcji do klawiszy bocznych, offset, czyli praca przez przemienniki, kierunek offsetu, wiadomość na początek uruchomienia, grupy DTMF, przy tym wywołaniu jakbyśmy korzystali, to większość urządzeń ma, ale rzadko kto z tego korzysta. Samoczynna blokada, ton do przemiennika, jeżeli byśmy chcieli wykorzystać opóźnienie nadawania, czas wyjścia z menu, opóźnienie VOX-a, squelch tone eliminator, czyli ten dźwięk, który powoduje, że blokada się zamyka bezgłośnie. Odpuszczenie przemiennika, jeszcze do końca nie wiem, co to robi. Tryby wyświetlania w bankach A i B, czyli co tam się pokaże, czy nazwa. Tutaj tryb pracy, nadawanie, czy nadajemy na obydwu, czy na jednym. Tutaj mamy ST, to chyba się pomyliłem, jedno to jest squelch tone eliminator, a drugie side tony z TMF-a, tak coś mi się zdaje. SOS mode, czyli gdzie będzie piszczał, czy przez radio, czy przez nadajnik. Dźwięk alarmu. Scramble, czyli dalej wracamy do tego, do dziwnej podnośnej, subtonowej. Redukcja szumów, to jest taka funkcja, która trochę redukuje szumy właśnie podczas odbioru. Czasami może się przydawać. Bluetooth, który możemy załączyć, wyłączyć. Radio, no tu zauważyłem, że jak radio mamy wyłączone, to nie odbieram na krótkich falach na przykład. Identyfikator ANI, nie wiem czy ktoś to używa. Kasowanie wszystkiego, no i wersja firmware. Mamy tu informację, jaki firmware w tym radiu jest. Jest to wersja pierwsza, jak widzicie, 0.0, czyli taka, która jeszcze może zawierać ewentualne błędy. Obsługa standardowa, zmiana VFO pamięć, bank A, bank B, włączenie skanowania. No i te skróty klawiszowe, które jak pamiętacie większość urządzeń ma. Możemy sobie tutaj te poszczególne menu wybrać, naciskając Home i numer menu. Teraz włączmy Dual. A nie udało mi się włączyć.
No i teraz widzicie, mamy dwie częstotliwości, na tych dwóch sobie tutaj słuchamy, nadajemy na tej aktywnej w danej chwili, która jest podświetlona na czerwono. Czyli obsługa standardowa, nie ma tutaj, przynajmniej wydawałoby się, nic szczególnego. Teraz, zanim jeszcze opowiem o tych dodatkowych funkcjach, które to urządzenie ma, zajrzymy do instrukcji, bo tak jak we wszystkich filmach powtarzam, jednak warto na początek zajrzeć, zwłaszcza jeżeli dla kogoś to jest pierwsze radio, bo ja tu o pewnych rzeczach mówię, że inne urządzenia tak mają, no ale nie każdy ma te inne urządzenia, więc może nie być przyzwyczajony i nie wiedzieć, więc ta instrukcja powinna być takim kompendium wiedzy, jak używać dany radiotelefon. A czy tak jest w tym przypadku? No to zaraz się o tym dowiecie. No i mam już tutaj instrukcję w kilku językach, ale wiadomo, polskiego nie szukajcie. Pierwszy jest niemiecki i szukamy dalej. Mamy tutaj koniec i mamy tutaj język angielski. No może ktoś woli inny, oczywiście ja zaglądam na angielski. Mamy opis radiotelefonu taki skrócony, pasma pracy, RX FM 64108, czyli pasmo broadcastingowe, airband, bo oczywiście ten radiotelefon odbiera airband, i pasma pracy, fale długie 153 do 279 kHz, średnie 520 do 1710 kHz i pasmo krótkie 2,3 do 30 MHz i jako całość SSB CW odbiornik 150 kHz do 30 MHz. Bo tam mamy taki podział, jeżeli chodzi o AM, natomiast jeżeli przestawimy się w tryb SSB czy CW, mamy pełne pasmo. I co tu w tej instrukcji mamy? No, dużo ostrzeżeń, informacje podstawowe o wyświetlaczu, co nam się wyświetla, która ikonka, co tam powiedzmy oznacza, możemy się zapoznać, które guziki co robią, że jak dłużej naciśniemy, to na przykład Spectrum Display uruchomimy, oczywiście to też Wam pokażę, złączki, klips, połączenie, battery pack, operacja, włączamy, wyłączamy, wybranie częstotliwości, PTT, funkcje klawiszy, jakie tutaj można przypisać, a nie, to są funkcje, jeżeli wybieramy z domkiem sobie tutaj ten klawisz, no i menu, że jest pod klawiszem Home, no i to wszystko. Gdzie szukać dalszych informacji? A więc gdzie znajdziecie dodatkowe informacje? Znajdziecie je w rozszerzonej instrukcji obsługi, która jest dostarczana w momencie zakupu tego radiotelefonu bezpośrednio u dystrybutora, czyli przez firmę Radiodity. Możecie zamówić na stronie taki radiotelefon i wtedy dostaniecie ten dodatkowy manual, który zawiera 137 stron i jak widzicie, wszystkie rzeczy ma tutaj dokładnie opisane. Nie jest on dostępny do ściągnięcia, jest tylko dostarczany podczas zakupu, dlatego też tutaj nie będę go prezentował, bo nie jest dystrybuowany w formie elektronicznej. Ale coś takiego dostaniecie i wszystkie te rzeczy tam będą pokazane. A ja teraz przejdę do tych paru funkcji, pokażę jak je włączyć właśnie, tak na szybko. Oczywiście nie będzie to lekcja obsługi, a raczej prezentacja możliwości tego urządzenia. Więc oprócz podstawowych funkcji, które są jednakowe, czyli częstotliwości, pracy przez przemienniki, CTCSS-y i tak dalej, co tutaj mamy więcej? Nie wiem, czy będę dobrze pamiętał, bo to z głowy teraz to, co odkryłem, to co znalazłem w tym kawałku instrukcji. Przyciśnięcie dłuższe VM, można też sobie tutaj pod te klawisze podczepić to. Otwiera nam tutaj taki analizatorek widma, gdzie widzicie, wchodzimy z tej częstotliwości. Oczywiście częstotliwość możemy sobie zmienić. Ja zmienię na przykład na 128 i widzicie tutaj na dole zakres skanowania, przemiatania 127-129, czyli 2 MHz on nam przeskakuje. Czy można to zmienić? Można, na dwa sposoby. Żebym tutaj nie pomylił się. Tak, po pierwsze klawiszem domek zmieniamy krok, w jakim on to robi. I od tego kroku będzie zależała szerokość tego tutaj skanowania.
Już widzicie, że jak zmieniłem na 5, już jest 127 600, 128 400. Wrzucę na 833, 127, 128 600. Ja wrzucę 128 800, może coś tutaj odbierzemy. Wróćmy na ten 833. No i urządzonko sobie tam przemiata. Strzałkami zmieniamy poziom tej linii tutaj odniesienia, a jest to tak naprawdę linia squelcha, czyli linia powyżej której prążek, że tak powiem, spowoduje otwarcie blokady i usłyszymy ten sygnał. Możemy zmienić ilość kroków i tu widzicie, już się drastycznie zmienił zakres i tu mamy razy 20, czyli 20 kanałów tych 833, 40, 80, 160. Maksimum jest 160. Tyle maksymalnie tych kanałów przemiata. No i od tego zależy czas przemiatania tego kawałka. Klawiszem gwiazdką zmieniamy odbieraną tutaj emisję. I ten analizatorek chodzi w całym paśmie. Tu nam pokazuje poziom sygnału. No z tymi poziomami, tak jak zawsze wiecie, w tych radiach, no to jest bardziej taka informacja niż pełne odniesienie, ale być może tutaj w testach radiowych zobaczę, czy te odczyty, które tutaj są, mają coś wspólnego, czy są przynajmniej zbliżone do rzeczywistości. No i oczywiście wychodzimy klawiszem back, jesteśmy z powrotem. Tutaj taka dodatkowa funkcja na szybko, klawisz gwiazdka. Jeżeli wciskamy klawisz gwiazdka, pojawia nam się tutaj literka R, drugi raz literka T i nie ma nic. To jest funkcja do pracy w dual simplexie, tak nazwijmy, czyli jeżeli mamy offset, tak jak tutaj na przykład, i normalnie nadajemy na częstotliwości minus ileś tam, na tej odbieramy. Jeżeli damy R, jesteśmy w rewersie, czyli na wejściowej przemiennika słuchamy, a nadajemy na wyjściowej, a jeżeli wejdziemy w tryb T, to będziemy nadawali na częstotliwości tylko i wyłącznie wyjściowej. Czasami może to być przydatne. No i kolejna funkcja taka tutaj najistotniejsza, czyli ten odbiornik długośrednio-krótkofalowy. Chyba przytrzymując to się w to wchodzi, bo tak zostało zaprogramowane, to możecie sobie zmienić. No i tu taka pierwsza rzecz, jeżeli zmieniamy tryby, jeżeli zmieniamy tutaj jakiekolwiek rzeczy, jeżeli chodzi o odbiór w tym paśmie, wejdźmy teraz tutaj, jesteśmy teraz w paśmie krótkofalowym, emisja SSB, USB, a przejdźmy teraz w emisję AM i znowu jest radio initialization. No i teraz zmieńmy tutaj sobie pasmo na długie fale, czyli LW. No i jesteśmy. No niestety nie odbieram Warszawy pierwszej. No trudno, żebym odbierał, jak nie mam tutaj nic podłączonego. Spróbuję na chwilkę tą antenę długofalową podłączyć, mimo że ona jest od 500. Nie dokręciłem jeszcze. No niestety. O, no nie widzicie radia, ale słyszycie, że w jednym miejscu odebrałem. No tutaj poziom zakłóceń jest bardzo duży, więc no nie odbierzemy tutaj za bardzo niczego. Chodzą komputery, inne urządzenia, więc tutaj przy takiej antence nawet nie jesteśmy w stanie wiele odbierać i to niezależnie od urządzenia. Jak to urządzenie odbiera, to zobaczycie w drugiej części. I tutaj taka szybka prezentacja. Mamy osobne menu, w którym wybieramy modulację, pamięć, bo urządzenie ma 3 tryby pamięci dla tych pasm. Pasmo pracy. Pasmo pracy możemy wybierać w trybie AM. Krok 1, 5, 9, 10, 100. No i tu niestety, jeżeli chodzi o pracę w SSB, ten krok 1 kilo jest trochę za mały, no przydałby się tutaj krok 100 Hz. To by tu pełnie poprawił sprawę. LNA, czyli wzmacniacz wejściowy,
i możemy obniżyć jego wzmocnienie lub ustawić automatykę. No z praktyki tu widzę, że na automatyce chyba to najlepiej chodzi. Jeżeli byłyby bardzo duże, silne sygnały, możemy wtedy sobie zjechać z tym wzmocnieniem. Modulacja. Jesteśmy w modulacji AM. Lecimy dalej. No i to wszystko, tak? Teraz zmieńmy modulację na przykład na USB. No i tu widzicie radio znowu się inicjalizuje. Czasami to trwa paręnaście sekund. Co jest takie niesympatyczne troszeczkę, że żeby zmienić emisję, musimy tyle czekać. No i jesteśmy w trybie tutaj znowuż USB. Dodatkowo w tym trybie, jeżeli jesteśmy USB LSB, czyli tryb SSB, mamy coś takiego tutaj, czego wcześniej nie było widać. Bandwidth, czyli szerokość pasma. Możemy sobie zmienić od 0,5 kHz, czyli na przykład na CW do 4. I BIFO, czyli ten tak jakby wewnętrzny generator, który tworzy nam brakującą nośną dla sygnału SSB. No i tutaj niestety trzeba sobie te BIFO ustawić, zakładając, że będziemy chodzili z krokiem 1 kHz. Tu musiałem ustawić mniej więcej 200-300, bo o tyle było to odstrojone, jeżeli chodzi o dokładność w SSB, a tam 200-300 Hz ma tutaj spore znaczenie. Także tak wygląda ta część tutaj, jeżeli chodzi o pracę w paśmie długo-średnio-krótkofalowym. Jedna rzecz, której nie umiałem wyłączyć i która tutaj bardzo przeszkadzała, nie wiem, czy Wam w tej chwili to będę w stanie pokazać, że w momencie, po pierwsze, jeżeli naciśniemy tutaj cokolwiek niechcący na chwilę, no to od razu z tego trybu wychodzimy. Natomiast tu jednocześnie pracują te dwa urządzenia. Żadna z tych opcji, która tu jest, nie pozwoliła mi tego zmienić. Może jeszcze czegoś nie wiem, ale jeżeli na paśmie tutaj VHF, UHF, które jest tam ustawione, coś się pojawi, od razu urządzenie się przełącza. Więc jeżeli chcecie słuchać tylko sobie tutaj i nie mieć takiego przeskakiwania, to trzeba by odpiąć tą antenę albo ustawić się na takiej częstotliwości, na której wiecie, że nic nie będzie nadawało. To taki tutaj mankament według mnie. Wracamy teraz do tego trybu normalnego i jeszcze dwie funkcje takie, o których wcześniej nie wspomniałem, też już dosyć popularne, przydatne, czyli Search, Seek, czyli szukanie pobliskiego nadajnika. Jeżeli tu byśmy obok nadawali w którymś z tych pasm, to urządzenie nam to wyświetli nam tutaj częstotliwość. I drugi tryb Scan QT, czyli wykrywanie CTC-SSA lub DCS-a na danym kanale. Czyli możemy sobie sprawdzić, jaki jest ustawiony, jeżeli jest jakiś przemiennik i nadaje na przykład, a nie wiemy jak na niego wejść, no to jeżeli tutaj sobie znajdziemy, możemy z niego korzystać. Także to są takie dodatkowe funkcje. Oczywiście to, co wcześniej pokazywałem, ten analizator widma również działa w paśmie krótkofalowym. Czyli to są takie funkcje tego urządzenia. Tak jak powiedziałem, jak to będzie w praktyce, zobaczycie w drugiej części, która pewnie będzie dużo dłuższa i myślę, że ciekawsza, bo zobaczymy urządzenie w pracy. Głównie będę chciał coś posłuchać na pasmach tych właśnie krótkofalowych. Oczywiście podepnę tutaj antenę zewnętrzną, bo tutaj w pokoju, gdzie siedzę i mamy pełno zakłóceń, to tak naprawdę niczego bym nie odebrał. Być może jak będę robił taki test z tymi antenami, to gdzieś w plenerze pójdę i wtedy zobaczymy, jak to się sprawuje. Zarówno urządzenie z tą anteną, jak i sama antena w porównaniu na przykład z innym urządzeniem, do którego też ją podłączę. Także to będzie już w tej drugiej części, która niebawem się pojawi. A teraz chciałbym Wam jeszcze pokazać tak pokrótce oprogramowanie, które tutaj jest do tego urządzenia, w którym możecie sobie szybko te kanały i inne parametry ustawić. Oczywiście wymaga standardowego kabelka typu kenwoodowskiego, czyli tego samego, który idzie do wszystkich Quashengów, Baofengów, wszelkich innych radiotelefonów tego typu. Także tutaj taki kabelek bez problemu można dostać. Poniżej 20 zł kosztuje i do wszystkich tych urządzeń będzie pasował. Także przechodzę do prezentacji króciutkiej oprogramowania. I widzicie już tutaj ekran oprogramowania. Szczytane jest właśnie te radio, które Wam prezentowałem.
No możecie sobie tutaj poustawiać parametry standardowe, czyli tony, grupy DTMF-a, ID, moc, duża, średnia, mała, scrambling, ten o którym mówiliśmy, szerokość pasma, busy lockout i dodanie do skanowania, czy dany kanał ma być skanowany. To są ustawienia, jeżeli chodzi o pamięci. Pamięci może być 999, tyle pokazuje radio. Oczywiście też nazwę sobie możemy tutaj ustawić. Dodatkowo, co pozwala nam ustawić to oprogramowanie? No tryb VFO, czyli tak jakby podstawowe, wejściowe rzeczy, które mamy wchodząc w tryby VFO, zarówno te A i B. Oczywiście to jak będziemy zmieniać ręcznie w radiu, no to też to się zmieni, więc tutaj to tak specjalnie chyba nie będziemy tego ustawiali, bo to robimy ręcznie. Channel Mode to jest właśnie to, co byliśmy, żeby było po kolei. Dodatkowe funkcje, czyli to są wszystkie te funkcje, które tam mieliśmy w menu. Tutaj z powrotem to się powtarza. Battery, save, Fox level i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Łącznie z przypisaniem funkcji do klawiszy. No, to jest dokładnie to, co znajdziecie w menu głównym. I dodatkowo DTMF, no to są właśnie te grupy wywoławcze. Jeżeli ktoś skorzysta z DTMF-a i tak zwanego selektywnego wywołania. I menu, którego w innych miejscach nie mamy, czyli FM, AM, SSB. I tu mamy te trzy banki pamięci. FM, czyli dla częstotliwości z pasma broadcastingowego 64-108, czyli u nas 88-108. Ja tego nawet nie pokazywałem i praktycznie w żadnym radiu tego nie pokazuję, bo to już jest standard. Każde urządzenie odbiera broadcast FM-owy, więc tutaj to już nawet o tym nie wspominam. Tu możemy ustawić sobie częstotliwości AM-owe z tych zakresów, a tutaj SSB. I w zależności od tego, w jaką modulację wejdziemy, tą pamięć mamy dostępne. Jest ich po 15 kanałów w każdej tej pamięci, czyli może nie jest to dużo. I tak samo ustawiamy sobie tutaj te wyjściowe częstotliwości, jeśli chodzi o krok i wzmocnienie. No tutaj piszę, że niewłaściwa częstotliwość, no bo w tej chwili tam nic nie było w komórce wprogramowane. I tutaj ustawienia, jak wejdziemy w tryb ten VFO, co nam się tutaj na sam początek pokaże, czyli to, co ja przełączałem, zmieniając właśnie te ustawienia, jeżeli chodzi o te pasma niższe częstotliwościowo. No i oczywiście ustawienia, czyli wybieramy serial, port i oczywiście programowanie, czyli zapis i odczyt i zapisywanie plików. Także podstawowe tutaj rzeczy są. Jak widzicie, jest możliwość współpracy z HIRP-em. Możemy importować i eksportować w wersji CSV, którą potem w HIRP-ie też będziemy mogli obrabiać. Także no, takie podstawowe rzeczy w tym oprogramowaniu są. Więc to tyle, jeśli chodzi o taką podstawową, króciutką prezentację tego urządzenia. A więc zobaczymy, jak będzie się pracowało na tych pasmach niższych, poniżej 30 MHz. Także zachęcam do obejrzenia również drugiej części filmu o tym urządzeniu. Tymczasem dziękuję za uwagę. Zapraszam do innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia.